Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie, z tej strony PatRodak, a to jest kolejny odcinek Kocora. Sprawdźmy, czy tutaj nie ma nic, co by nas interesowało, jakaś skrzynka, jakaś ukryta skrytka, nic, a więc dobrze. Więc wracamy teraz na wyższe partie tej świątyni, żeby zdezaktywować pole siłowe, które zatrzymuje Mrocznego Jastrzębia właśnie na powierzchni tej planety. Bo jak tego nie zrobimy, to nie polecimy do Gwiezdnej Kuźni oraz flota Republiki zostanie zniszczona bez oddania ani jednego strzału. Więc musimy jak najszybciej to zrobić. Nic tutaj prawie nie widzę. O, przez przypadek pauzę włączyłem. Tutaj coś jest? Coś fajnego? Nie, tutaj już byliśmy. A, patrzcie, Mroczny Jedi. Znaczy Sith Akolita, a zniszczymy. On jeszcze by został jakimś Mrocznym Jedi czy coś. Tyle by było. Znaczy Mrocznym Jedi. Zostałby jakimś mistrzem, kurde, Sithów. W przyszłości, tak by, wiecie, no, jedyny Sith to od razu Mroczny Lord, co nie? To ma sens. Same pakiety reanimacyjne. Jak życie daje ci dużo apteczek, o kurde. Jak życie daje ci dużo apteczek, to wiedz, że czeka ci walka z bossem. To jest prastare prawo wszystkich RPGów. Skrzynia. W ogóle jak ja to ominąłem? Naprawdę ja tutaj w ogóle nie zaglądałem? Dobra, to już wywacz, bo wiem, że nie uda ci się tego otworzyć normalnie. O, komputer jakiś. W ogóle tutaj są jakieś dziwne kondygnacje tych korytarzy. Sprawdźmy je. No i jeszcze raz. Kto tu się czai? O. Ciekawie. Ciężka wieżyczka. Co to za jakieś dźwięki? Co to za dziwne dźwięki jakieś tam były? Nie wiem. Nawiedzone miejsce. Komputer. Aha. To nie. To straciłem tylko... To jest komputer ochrony, czy jakoś tak. O fucken. A, ale one są wyłączone. Ale przez nie nie przejdę. No. Dobra, walić to. Tutaj widzę, że nic nie ma. Chociaż... Dobra. Zniszczymy je. Moja wrodzona ciekawość mnie zabija po prostu. Zniszczmy jedną, po co dwie? Co ona na tej wieżyczce chciała zrobić? Sekcję? Kurde, złot? A może chciała ją ogłuszyć? Dlatego była tam niewróżliwa. Możliwe. Coś tu jest? No patrzcie. Mój wrodzony, kurde, zmysł Explorera mnie zawiódł. Ziomek. Gdzieś ty się uchował? To był twój jedyny błąd w życiu. I ostatni. Szczątki? O. Kredyt. Super! Na pewno mi się przydadzą. Medpakiet. Bardziej mi się przyda. Dobra. Chodźmy już do tych wyższych partii. Nie każmy każdemu czekać, tak? Robot patrolowy, walić go. O. Kurde, przecież ja ich wszystkich wymordowałem. O co chodzi? Naprawdę, ja tutaj wszystko sprzątałem. Jak oni w ogóle żyją? Zrespawnowali się potem? Nie wiem. Przyszli nowi. Dżuhani, chcesz o czymś porozmawiać, czy coś? Co masz na myśli? And I am grateful and honored that you have accepted me with you. It is an honor to be by your side, and to see you redeemed from the dark path you had chosen before. We Cathar do not make friends easily, or for long. Even on Dantooine I remained alone, not ostracized. Opowiedz mi o Katarianach. In truth, I have lived in the Republic too long, and I know little. I never met any others of my race other than my parents. But we are not diplomats. We do not deal well with groups. This situation is new to me. It is warming. I feel almost... No, jesteś potrzebna, tak wluj. You seem to be very decisive when it is required of you. It is reassuring to know that I can count on someone.
To dlatego, że jeszcze nie wymyśliłem sposobu, żeby się ciebie pozbyć, ja pierdzielę. To miłe, że tak bardzo mnie cenisz. No. To be accepted so regularly, I find it difficult to explain. It is so different from what I'm used to. Just thank you for accepting me. Spoko. Szczątki? Nie. Naprawdę, jak tutaj zaraz wyskoczą wszyscy, że się zrespawnowali, to był jeden. No ten nie żyje, tak ostatecznie. No, nie wiem, widać nie wyczyściłem dokładnie. A, bo ja... Tak, bo ja tutaj byłem i ja poleciałem tak. I tutaj w tym korytarzu nie byłem. Tak, tak, tak. Dobra, gra ma sens. Odnalazłem ukryty sens w tej grze. Gin! Widziałem, że ma mało HP, to wiecie. Nie mogłem się powstrzymać. Drzwi świątynne. Ja się zapiszę, wiecie? Zapis jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodził. Dach świątyni. A nie mogliśmy skoczyć na ten dach? Tak wiecie, no Jedi mają te skoki. Revan niejednokrotnie bardzo daleko skakał, więc dlaczego nie mógłby skoczyć wysoko? Nie mógłby tam naprawdę skoczyć. Tak z tego, z poziomu podłogi. Mógłby normalnie wskoczyć. To jest nic trudnego. Bastilia! Oho, a jednak przeszła na ciemną stronę. Blada jest, kurde, nie opalała się. Revan, Pudru nie użyła. I knew you'd come for me. Malak thought you might be afraid to enter the temple again, but he doesn't know you like I do. Not anymore. Not since you've changed. Quickly, Bastila, come with us. We have to escape before Malak arrives. Escape? You don't understand. I have sworn allegiance to Lord Malak and the Sith. I am no longer a pawn of the Jedi Council. O! Nie, Bastilio, nie przechodź na ciemną You stronę. say that as if the dark side is some terrible entity. The Jedi Council has brainwashed you like all the others, like they once did with me. They speak of the dark side as if it is something to be feared, but in reality their only goal is to manipulate those who are strong in the Force. The fear of the dark side is a tool to maintain control. Why do you think the Jedi forbid you and Malak from joining the Mandalorian Wars? They knew you would realize your true potential and break free of their domination. Malak has shown me how the Jedi Council have been using me the same way they once tried to use you. They've been holding me back because they knew one day I would surpass them all. Nie, nie wierzę to. Jak mogłaś nas zdradzić? Jeszcze nie jest za późno, Bastilio. Wciąż możesz powrócić z ciemnej strony. Niezbyt długo trwało przekonanie cię do tego, prawda? Zawsze wiedziałem, że jesteś słaba. No, takie. I resisted it first. I endured the Sith torments with the passionless serenity of a true Jedi, emptying my mind. But after a week of endless Tygodniu? tortures, I finally saw the truth. Ile my się opierdalaliśmy z tym? Kilka godzin było. Then he made me see how the Jedi Council has denied me what is mine by right. The Jedi Council gladly used my battle meditation in their wars, but they still treated me like a child, like an inferior. They were jealous of my power, of what I could become. They wanted me to bow and call them master and follow their code and obey their every order. But all the while they were exploiting my battle meditation for their own use. Nie daj się zwieść kłamstwom Sytów, Bastilio. Jestem Revan, mrocznym władcą, pokłoń mi się. No. Musisz zginąć, jeśli znalazła się. Nie da się zwieść kłamstwom. Lies? You were the one living a lie, Revan. The Jedi Council made you into something you are not. They programmed you to be their slave. You used to be Revan, master. Ty mnie zaprogramowałaś, młoda damo. No longer. You were simply a pawn of the Jedi Council in the Republic they serve, like I was, until Malak freed me from their shackles. A pity the power you once had is so diluted in you. You could have been as strong as I am now. Stronger even, but that will never happen now. With the power of the Starforge, Malak will destroy the Republic and conquer the galaxy. And I will be the apprentice at his side, after I prove my worth by killing you. O, i spowodowała tego, że nie walczymy 1 na 1. Fajnie. Bastilio, bitch, please. Fakt, byłaś potężna, ale jednak ja przez ten czas też nie próżnowałem. O. Nie włączyła się nawet epicka muzyka. You were stronger than I would have thought possible after what the Jedi Council did to you. Seems that Malak was wrong. The power of the dark side is not lost to you after all, Revan.
Teraz swoją siłę czerpię ze światła, Bastilio, zwłaszcza jak użyłam błyskawicy mocy. You can deny what you are, Revan, but you're only fooling yourself. I know the truth. I have seen the shadows inside your mind, remember? I was there when you nearly died in the trap set by the Jedi Council. I used the Force to preserve your life, Revan. We are forever linked by my actions on that bridge. Dlatego wiem, że powrócisz do światła. These are not your true feelings, Revan. You're speaking as a tool of the Jedi Council, as I once did. But now I see how the Jedi used us both. The Council tried to exploit the bond between us. They hoped I would draw out your memories to lead them to the Star Forge. We were slaves to their will, like all who follow the Jedi Code, but in our shared visions of the star maps. I also felt the so-called taint within you. I resisted it at first, but now I embrace the power of the dark side. Your dark side. Ucz się na moich błędach, nie jest za późno, byś wróciła na drogę światła. Mistakes? No, Revan. The only mistake you are making is the one you are making now. You deny yourself the power that is yours by right. Only now do I realize how strong you are. You deserve to be the true master of the Sith. Przed chwilą prawie cię zabiłem. I see this now. Together we can destroy your old apprentice. Join with me and reclaim your lost identity. Join me and we rule together like father and son. Nie jestem już Revan, nawet nie pamiętam tych czasów. Jak mogę odzyskać moją tożsamość, skoro nawet jej nie pamiętam? Your mind was too badly damaged to ever fully restore your memories, Revan. But your power, your strength of will, the essence of who and what you are, these things still remain. Once, long ago, you defied the Jedi Council, freeing yourself from their control. You claimed your rightful title of Dark Lord of the Sith. Together we can defeat Malak and take back what is yours. Tak, razem będziemy władać galaktyką. Skąd mam wiedzieć, że mnie nie zdradzisz? No. Zejść z tej ścieżki, Bastilio. Ciemna strona prowadzi tylko do zniszczenia. Bastila, it is not too late for you to be saved. The teachings of the Jedi can lead you from the dark side back into the light. A ta macha tym czerwonym mieczem. You are beneath my contempt, Juhani. When you felt the power of the dark side, you fled to a cave like some cowering animal. You know nothing of the Force or its true potential. Ona wie więcej niż ty. The power of the dark side is yours to command. You can use it to destroy Malak. With my help, you could rule over the entire galaxy. Mroczny władca Revan nie żyje. Teraz służę światłu. Tak. You were a pathetic fool, Revan. Together we could have defeated Malak and ruled over an empire. But now, Te miecze I will wyglądają be tak, Lord Malak's side tak instead. mech. You will be crushed with the Republic and all the fools who bow down to the Jedi Council. No one can stand against the power of the Star Forge and the Sith fleet. Uciekasz, jak ostatnia... Jak ostatni tchórz. Smutne jest to, że przeszła na ciemną stronę. To było do przewidzenia. No cóż. O, level i punkty jasnej strony. Atrybuty. Mądrość. Siła już nam się nie przyda. Perswazja i leczenie ran. Atuty. Mistrzowski skok. Zmysły mistrza Jedi. Zostaliśmy oficjalnie mistrzem Jedi. Co nam to daje? Im silniejsza jest więź Jedi z mocą, tym bardziej stają się oni świadomi własnej istoty i czynności pozostałych uczestników walki. Atut ten daje stałą, aktywną premię plus 6 do obrony i zastępuje zmysły rycerza Jedi. No. Wiecie co? Specjalizacja w mieczu świetnym. Plus 2 do obrażeń zawsze na propsie. Moc. Teraz moc. Jaką by tu dać sobie moc? Wir mocy. To jest dobra moc. Jolie. Nie programowanie. Tu, leczenie ran. Atuty. Jolie, ty mistrzowsko walczysz jednoręcznym. Masz już tu specjalizację w tej. Więc niech masz poprawiony grad ciosów. Moce. Ty jesteś dobry z mocy, ale masz tutaj burzę mocy. Oj, ale będzie pierdolnięcie. Juhani, ty, leczenie ran i ten, spostrzegawczość, atuty. Mistrzowska walka dwiema broniami. Moce.
Burza mocy. Tak jest. Teraz to jesteśmy imbał drużyną. Pojemnik z plastali. Hiperstymulant siły. Jakieś granaty. Rakatariański komputer. Wyłącz energetyczną tarczę świątyni. Wyłączona. Pole zakłócające. Wciąż aktywne. Wyłącz planetarne pole zakłócające. Wyloguj się. Proszę bardzo, zrobiliśmy to. Bastilia. O, wszystkie zadania nam się Malak przeciągnął Bastylię na ciemną stronę. Stała się jej czoła na dachu rakatariańskiej świątyni, ale ci się wymknęła. Bez wątpienia zbiegła na gwiezdną kuźnię. Cóż, trudno. Ale tutaj wątek z Juhani nam się zamknął. Juhani będzie trwać przy twoim boku bez względu na to, jakie siły wystawi przeciwko wam Malak. A Jolly, masz ochotę porozmawiać teraz o wojnie? Co masz zrobić jutro, zrób dziś. I suppose you're going to nag me until I cough it up, aren't you? Nothing is private anymore, it looks like. There's no escaping it, I guess. So be it. My wife's name was Neyama. She was the Uczeń enforcer who shot me out of the sky, if you remember. A co twoja żona ma wspólnego z wojną? My wife had plenty to do with the war. Upon meeting her, I knew right away that she was strong in the force. That's why she was able to shoot me down. Neyama was a marvel of a woman. Fiery, determined, smart. She dragged me to the capital and foiled 3 of my attempts to escape prison. Oh, and that body. I to ciało. A wojna? Well, yes, that. Needless to say, I eventually won her over. That was after I kidnapped her upon being broken out of the Uczeń prison, mind you. But, that's another story entirely. At any rate, I wanted to train her in the Jedi way. The Council refused my request, naturally. I was still a Padawan at the time. I was an experienced Padawan, surely, but not yet ready to be a full Jedi, and certainly not ready to train another, especially not one so old as my wife. Więc nie posłuchałeś rady, tak jak ja. I did. I wasn't the first and I won't be the last. The problem with self-righteous folk is they think they're more right than everyone else. I believed in her and trained her in secret. I ignored her willful nature. I loved her too much to see fault in her. And she loved me too. I know she did. At the time, our love was a shared bliss. Better than anything I had known before or since. I co się stało? Exar Kun is what happened. Neyama was inspired by Exar's promises of a new golden age. She wanted to join him. She came to me, pleading with me to throw aside what she called the decrepit trappings of the Jedi, to join her in Exar's war. Czyli przyszło na ciemną stronę. I hadn't thought so, not right then. I was too proud to believe that of her. I had trained her myself. I loved her. I pleaded with her to reconsider, to think about all that she was throwing away, to think about what she would become. She would have none of it. Finally, in frustration, she attacked me. She drew her lightsaber and attempted to strike me down. It was a scene being repeated everywhere throughout the galaxy. Pupil against master. In my case, it was a long and terrible battle, but I defeated her. Zabiłeś ją? No. I had her at my mercy, disarmed and defenseless. She looked up at me and she knew I couldn't do it. Brzmi znajomo, wygląda na to, że Jedi nie chcą zabijać bezbronnych. But I should have. Sometimes I convince myself otherwise, but it's no use. She had fallen to the dark side when she raised her saber against me, and I let her go. To my shame, she went on to kill many Jedi during the war, until she herself was slain in the final battle. I grieved for her death, inevitable as it was, even as the Jedi Council put me on trial for my actions once the war was over. Postawili cię przed I sądem? had trained Neyama against their wishes. I had failed to kill her when I had the chance, and she went on to kill others. Not to mention that I had remained a Padawan throughout the war. A formality, perhaps, but with the trial, it had to be decided if I was worthy to become a Jedi at all. It was a travesty, of course. I told you that even the Jedi were capable of great injustices, didn't I? Zgadzam się z tobą. W sumie zniszczyli moją pamięć. But I deserve to be tried. They found me innocent.
Even though I deserved every punishment and more, they let me go. Mitigating circumstances, they said. I deserved compassion, they said. They said I had learned wisdom the hard way. For all I had done during the war, they wished to raise me to full Jedi status at long last. That was when the Jedi left me. That was when they failed me. Zasługiwałeś na współczucie. For my pride? For my cowardice? Which do you think is the act more befitting the Jedi? They may have been able to forgive me. I could never forgive myself. I nadal wierzysz, że miłość warta jest ryzyka? Yes, I do, I suppose. Does that surprise you? It is all so long ago, lost in the winds, I suppose. Let's continue on with the task at hand. Zamknął się wątek? Nie, jeszcze nie. Dobra, ale już coś czuję, że wątek Jolliego chyba już nigdy nie zobaczymy. Bo już naprawdę nie ma kiedy z nim rozmawiać o tych rzeczach. Chyba że... Czemu nam się nie dezaktywują te miecze? Hard to say what this planet is. Dobra. Czemu nam się nie dezaktywują te miecze? Takie trochę bez sensu. Bez sensu. O, dezaktywowały. No i git, jakiś bug. Dobra, wracamy na Mrocznego Jastrzębia. Nie mogliśmy zeskoczyć z tego dachu. Nic by nam się chyba nie stało. Cóż. Gdzie są Rakatarianie? Halo? No okej. Tak byli sobie, wpuścili Rewana i poszli sobie. A czemu nie? Bo po co? Takie, a może on tam jest? A może on nas uratuje? Nie, wracamy do wioski. W sumie zabiliśmy ich jedynych wrogów, więc mogą sobie już żyć spokojnie. Dobra, wracamy na Mrocznego Jastrzębia. Pewnie będzie opierdol od Karfa czy coś. Ja to czuję. Czemu nie zabiliście Bastilii? Bla bla bla. Czemu mi się moc nie ładuje? Dobra, ładuje, ale bardzo powoli. Mówił. O, jest nasz team cały. Boże, jak oni szybko chodzą. Tak nienaturalnie. You're back. But where's Bastila? Is she alive? What happened inside that temple? Bastilia przeszła na ciemną stronę. Uciekła na Gwiezdną Kuźnię. The dark side? Bastila? No! No! How could that happen? She was always in danger of being seduced by the dark side, Karth. Bastila was strong, but she was always impatient and headstrong. Malak preyed upon her weakness. This planet is a tainted place. The Starforge and the Temple have twisted the Force into an instrument of evil, just as Malak has twisted Bastila into a servant of the Sith. Ale można ją jeszcze uratować? Wciąż wydaje mi się, że częściowo to moja wina. Malak przeciągnął Bastilię, bo była słaba. Straciliśmy Bastilię za moja wina. In the end, we all choose our own path. But keep in mind the role that you played in her downfall. You and the task assigned to her by the Jedi Council. Remember the bond that was forged between you when she rekindled the spark that was your life. Through that bond, she touched your memories, and also the echo of the dark taint within you. But there's still hope for her, right? I mean, Revan rejected the dark side, so Bastila could too, right? We still might be able to save her. Możemy spróbować i zróbmy to. Aby mnie uratować, trzeba było całej Rady Jedi i czyszczenia umysłu. Jaką ona ma szansę? Możemy spróbować i zrobimy to. I don't know what fate awaits us, but I sense Bastila still has a role to play in the events to come. I have no doubt she will be waiting for us on the Starforge. No doubt. But let's go then before she has time to organize... Tak jest, lećmy tam. Uda ci się teraz naprawić napęd. Nie chcę wychodzić. Nie chcę wychodzić. Kurwa. Przepraszam. No. Czekajcie, bo ja tam znalazłem jakiś taki kryształ fajny. Solari? Sapit. Chwila, to ten upari. To 3. A to 2. Dobra, ja mam ciągle lepszy.
Naprawimy hipernapęd. No faktycznie się trochę zepsuł. I proszę bardzo. Remont to jednak jest złota rączka. On naprawi wszystko. Dobra. Pogadajmy z drużyną. Jeszcze mamy Yes, trochę what's czasu. in your mind? Dobra, nieważne. Zalbar. Kandorus? Yeah, what are you... Nic. Juhani? May I be... Możemy porozmawiać? What is it? Dobra. Jolie? Got something? To kiedy udałeś się na Kashyyyk? Oh, that was not until many years later, to tell the truth. I spent quite some time wandering the galaxy. Jedi cię puścili? Why wouldn't they? I had refused my promotion to Jedi. I was a Padawan who had left the Order, nothing more. I traveled from one civilized system to the next, never staying long. I don't even think I knew what I was searching for. It wasn't as if my travels were pleasant either. There were plenty of folks who distrusted the Jedi after the war, or worse. Gorzej? Co może być gorszego? If people weren't treating me with suspicion, they were looking at me with greed. I don't know how many thought they could make use of me for their own ends. I got so sick of the treachery and deceit. I left the civilized parts of the galaxy and headed instead for the uncivilized parts. To wtedy udałeś się na Kashyyyk? Actually, I was on my way somewhere else when I crash landed on Kashyyyk. The ship I was using was a rust bucket. Dlaczego nie naprawiłeś statku i nie odleciałeś? I'm no mechanic. And besides, after you plunge nose first in the trunk of a 5-kilometer high tree, chances are you don't have much ship left. I'd taken some damage passing through an unexpected asteroid field, as I recall, but I wasn't completely without some systems. I could still guide her a bit when I crashed. It wasn't what I would call the smoothest landing, especially considering I ended up smack in the depths of the Shadowlands. But I lived. Sure, why not? Seemed like an interesting enough place to spend a couple of decades exploring. Jak udało ci się przeżyć w krainach cienia? That was a challenge at first. You've seen the kind of creatures that exist down there, and you miss the really big ones. I was still able to rely on the Force to keep me safe for the most part. The rest of the trick is keeping out of the way of most of the predators. To nie było łatwe. Oh, that's true. Still, most of the creatures grow accustomed to me, and I to them. At least none of them ever heard of a Jedi. A Łukim twoja obecność nie przeszkadzała? Oh, they did at first, oh yes. I can't say I was overly pleased to encounter a group of indigenous giant carpets either. Walczyłeś z nimi? No. I was the intruder in their land after all. They got to trust me well enough after a couple of decades of my aid. Pomagałeś im? When I could, I would assist a few young ones who would get lost in the Shadowlands or attacked unexpectedly by the wildlife. I must say, for a while there, the Wookiees actually thought I was some kind of benevolent forest god. Amusing, really. I set them straight eventually. Więc dlaczego nie powstrzymałeś niewolnictwa? At first, when the slavers took to hunting down lone Wookiees in the fringes of the Shadowlands, I did my best to divert them. Later, when Shundar made his deal, I didn't see any point. I wasn't here to save them from their own sad follies, after all. Chyba podobała ci się rola Boga. Nonsense. I had no idea that's what they were thinking for a long time. I just thought they were being friendly neighbors, leaving fruit and such for me. Later, when I started to understand some of their grunting, I realized they would say prayers to the Hairless One before descending into the forest. Hairless One. I used to have plenty of hair, I tell you. At any rate, it took a few bruises, but I set the record straight. Jakich ran? I traveled to Rookwaro and met with the chieftain in front of everyone. Freyr swatted at me just to see if I was real or not. I was real, and while it was a light swat, Wookiees are terribly strong. I was knocked out cold for a day. The Wookiees all thought it was quite funny. A nie było to dla ciebie za prymitywne? Not really. Kashyyyk is a place you can feel very small in. It felt good to devote my time to helping people and living simply. Żyłeś tak 20 lat? What can I say? I did it all for the Wookiees. Dla Wookich. The Wookiees. Well, okay, maybe I needed some time on a quiet and remote planet, but if you ever need a friend, incredibly strong...
Chyba ich I polubiłeś. suppose I am in a way, despite the smell. For a race of gardeners, they've developed quite interestingly. Ogrodników. You remember the alien computer, correct? Kashyyyk was meant to be an agricultural planet. The Wookiees were made for a reason, or at least that's what I'm thinking. But I'm an old man who's had a long time to develop that opinion, so don't argue with me. At any rate, we should be moving along, don't you think? If you sat around this long in the Shadowlands, attack would eat you. Aha. Z pewnością coś jeszcze opowie. No jasne, że tak. Oczywiście. Ciekawe kiedy niby. Tak więc dzięki wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że widzimy się w jeszcze jednym. Do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się i buja!